Witam na moim kanale Gameboard. Zaraz przejmiemy skład. I dawno nie było EU07 bodajże. Zaraz się przyjrzymy. Wyłączymy. Dwójeczką zobaczmy, co my tu mamy. Oj, to nie jest... Tak, EU07 092 numer. Mamy skład. O, ma się 320. Oj, jak na nas gwiżdżą 6. Pozycja jazdy. I jedziemy. Odluźniacz. I nasz skład się toczy. EU07. Dawno nie było. Po aktualizacji wszyscy chcieli ET22. Ja trochę też uległem tej modzie. A teraz możemy spróbować, jak to EU07 jedzie. No, możemy do 90 się napędzać. No, trafiła nam się taka misja 20-minutowa. No, po raz kolejny pozwiedzamy warszawską aglomerację. 162 metry długości mamy. Przyznam, że już zapomniałem, do której pozycji się EU07 nastawnik trzeba, żeby była pozycja bez oporów. Okazuje się, że 28. I teraz możemy rozpędzać się jeszcze bardziej. Piętnasta 42. Data listopadowa. Oczywiście nie jest to data prawdziwa. Dzisiaj jest inny dzień, mamy maj. Ale dzięki temu, że jedziemy taką trasę, możemy podziwiać wschód słońca. 26 listopada to już taka pora. O, zaraz będą. Czterdziestka. Niezbyt przepadam za tą porą, ponieważ dni są bardzo krótkie wtedy. Jak wiemy, EU07 lokomotywa bez tempomatu, trzeba troszkę się pomęczyć, ale ma to swój urok, jest to moja ulubiona lokomotywa. No, nie ma się co rozpędzać. Czerwone światło za 900 metrów. Trochę podciągniemy, bo to jednak kilometr. Być może te czerwone światło już jest na stacji Warszawa Centralna. A być może mamy zablokowany wjazd na stację
i będziemy czekać na wjazd. No chyba faktycznie to jest, mamy wjazd na peron i czerwone światło za peronem. No troszkę przycina ta stacja warszawska, ale już o tym wcześniej mówiłem. No, planuję wymianę sprzętu i wtedy będę mógł zobaczyć, czy to faktycznie problem z łączem internetowym, czy po prostu miałem za słaby sprzęt. No już możemy się zatrzymać. Minutka postoju, to możemy pochodzić troszkę po peronie. Maszynista też musi czasem kości rozprostować, chociaż nie wiem, co mówią na ten temat przepisy kolejowe. Jak wiecie, piszcie w komentarzach, czy maszynista ma obowiązek przebywać cały czas w kabinie, czy może z niej wysiąść, jeżeli wie, że postój będzie długi. Ale wydaje mi się, że ma obowiązek być w środku. Możemy poczytać, czym my tu jechaliśmy. Wrocław Główny, Brzeg, Opole, Lubliniec, Częstochowa, Stradom, Opoczno Południe, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia. 1 minuta opóźnienia, czyli no, pociąg przejęliśmy w dość dobrym momencie. No jest świeżo po resecie serwera, więc jeszcze nie zdążyły się opóźnienia zrobić wielkie. Możemy troszkę zluzować na pozycję pierwszą. I zaraz 6 i jedziemy. Tak jest. To na nas gwizdają. Możemy jechać. Spróbujmy przyspieszyć szybciej. Może uda się tą minutę zniwelować. No, pozdrawiam wszystkich moich widzów, także widzów z Indii. Bardzo liczna grupa ogląda Simraila z Indii na moim kanale. No, w pewien sposób mogą zobaczyć poprzez tą grę, jak wyglądają miasta w Polsce, jak wygląda nasza kolej. No ja także w tych różnych
grach, które przedstawiają kolej w świecie. Także lubię obejrzeć, jak funkcjonuje kolej w Indiach i w innych państwach. Jest to ciekawy środek transportu i w miarę ekologiczny, jeżeli mówimy o składach elektrycznych. Bodajże Warszawa Ursus, stacja obok nas była. No już taki półmrok. No ale to jest też fajne w SimRailu, że autorzy potrafili odtworzyć poszczególne pory dnia. No przyznam, że fajnie się prezentuje ta pora. Aż obejrzmy. Chociaż taki półmrok z maszyny był, a na zewnątrz troszkę inaczej. To wygląda dużo jaśniej. No, zaraz będzie zwolnienie do 60. Ograniczenie prędkości. No już możemy. O 40 w międzyczasie chyba nie zdążymy zareagować. A jednak chyba się udało. Kolejna stacja warszawska. No, postaram się odczytać, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Bo trochę jedziemy takim bocznym torem. No niestety. No Warszawa Wschodnia. 900 metrów. To już stacja, która nas dotyczy. No świeżo co przesiadłem się z Train Sim World na SimRail, tak żeby nakręcić kilka odcinków materiału. I przyznam, no, że jednak SimRail ma taką grafikę bardziej zbliżoną do bardziej realistycznej grafiki. No ale za dużo tych plansz tam jeszcze nie przeszedłem w Train Sim World 4, ale tam jest bardziej tak jak bajka animowana, a tu jest jak świat realny. Już możemy się zatrzymać. I kolejna stacja warszawska. Warszawa Wschodnia w tej chwili. O, teraz możemy się ustawić tu do naszego składu. O, 4 minuty.
możemy śmiało wysiąść. Obejrzeć nasz skład, jak się prezentuje w promieniach zachodzącego słońca. No, nie da się tu wejść pod ziemię. Przejście podziemne. No, pusto jak na Warszawę. Wschodnią chyba jesteśmy jedynym składem, który stoi w peronach. No, sprawdźmy. Widzimy pasażerowie ubrani. Dość ciepło. Stary rozkład wisi 2.15, 2.16. Tutaj też 2.16. No ciekawe, czy da się zejść w te przejście podziemne. Nie, ograniczyli autorzy. Kiedyś dało się gdzieś tam chodzić po tych uliczkach, przebiegniemy się. Pociąg osobowy ze stacji Skierniewice wjedzie na tor 4 przy peronie 3. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. O, coś stoi, jakiś skład tam. Jakiś elfik. I kolejny skład wjeżdża. No dzieje się, zaczęło się dziać na tej stacji. Trochę więcej. I tu osobówka przyjechała. Pasażerów jakiś tam mamy. Chociaż już powinien wysiąść. Za pani, halo, Warszawa Wschodnia, proszę wysiadać. No bo Warszawa, Grochów. Bo nie ma postoju handlowego. Siądźmy do maszyny naszej, zobaczmy jak to wygląda. No tak, tu już skończyliśmy. No mamy światło, 26 sekund. I możemy jechać powoli. Za 17 sekund. Tylko pytanie, czy będzie jeszcze gwizdać kierownik pociągu. No już nie powinien, już skończył bieg. Jak rozumiem, w Warszawie Grochów jedziemy na bocznicę. Oczywiście żartuję. To są takie szczegóły, które nie psują nam jakoś tam zabawy. No fajnie, że powstał taki tytuł.
No i powoli już kończymy trasę. Zapraszam wszystkich widzów, o, jazda bezprądowa znak. Zapraszam wszystkich widzów do subskrypcji, łapek w górę. Jeżeli oglądacie te materiały moje, to warto nacisnąć, żebym wiedział, że warto to robić. Taką formą wsparcia jest po prostu naciśnięcie łapki w górę bądź subskrypcji. No, minuta opóźnienia już nam została. No, ale jak na pociąg, który przyjechał z Wrocławia, to nie jest źle. No, na pewno fajną rzeczą by było zobaczyć taki skład, jak odjeżdża z Wrocławia. Według mnie jest to chyba najpiękniejsza stacja w Polsce. Aha, 60 możemy. No to rozpędzamy się. 60. Może już tam brygada sprzątająca czeka w Warszawie Grochowie, żeby przygotować skład do następnej trasy. 22 minuty nam zajął tam przejażdżka. 1600 punktów. 89 kWh. No pytanie, jak się mają energia pobrana w nowych składach w stosunku do przestarzałego EU07. Być może się okaże, że nowe lokomotywy są bardziej prądożerne. No, poczekamy chwilę na podsumowanie. One zawsze pojawia się po pewnym czasie. No, nie najgorzej. Żadnych błędów nie popełniliśmy, ale też trasa była krótka. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się i do następnych materiałów.